Cześć, dzień dobry. Jak pewnie zauważyliście, albo może nie, od pewnego czasu wraca do łask taki styl fotografii naśladujący takie zdjęcia, które ludzie w moim wieku pamiętają sprzed powiedzmy 20 lat, kiedy większość z nas miała jakieś takie na przykład małpki na film i lubiliśmy błyskać na imprezach prosto w twarz ludziom, dzięki czemu mieliśmy mnóstwo zdjęć, w których na pierwszym planie były wypalone białe twarze, a reszta sceny pogrążała się w całkowitej ciemności. Ja takich zdjęć nie robiłem już od bardzo dawna, ale widząc, że wraca ten trend do łask, chciałem znowu spróbować tego. Ja nie mam wielkiego doświadczenia w fotografii analogowej z lampą błyskową, właściwie żadnego. Mam trochę doświadczenia w fotografii na aparatach cyfrowych z lampą błyskową, ale tak na co dzień obcuję raczej ze światłem ciągłym i w tym się czuję pewnie. I też do fotografii z reguły używam światła ciągłego. No ale wiadomo, prowadzę kanał na YouTubie, więc powinienem podążać za trendami i próbować nowych czy starych, nowych rzeczy, które są popularne. W związku z tym postanowiłem pobawić się trochę z taką fotografią pod tytułem Flash prosto w twarz. Idealna okazja, żeby spróbować swoich sił w tym starym, nowym trendzie. Nadarzyła się, ponieważ skontaktował się ze mną przedstawiciel marki Ulanzi, czyli producenta różnych akcesoriów około fotograficznych i wideo i zaoferował mi przetestowanie takiej malutkiej lampki na aparat. Świetnie się złożyło, bo ja jako, że od dawna używam światła ciągłego, to nawet sprzedałem wszystkie swoje lampy błyskowe, bo po prostu ich nie używałem. Oczywiście ważna informacja, dostałem tą lampkę do testów, ale Ulanzi nie daje mi pieniędzy za ten film i nie ma wpływu na to, co powiem. Po prostu pomyślałem, że taka lampka idealnie spasuje się z pomysłem, który miałem w głowie już od pewnego czasu. Lampka, której będę używał do zdjęć, nazywa się Ulanzi SL03 i to jest takie maleństwo, które można sobie zamontować na aparacie. Współpracuje z każdym aparatem, który ma ten centralny pin. To jest bardzo prosta konstrukcja i dlatego też jest stosunkowo tania, bo nie komunikuje się z aparatem, poza tym, że aparat wyzwala błysk, ale nie jest to TTL czy coś tam, że mierzy światło i dopasowuje błysk, tylko to jest w pełni manualny sprzęcik z 4 poziomami błysku. No i gratis jest jeszcze światło stałe. Nie naładowałem jej przed nagrywaniem. Jako bonus ma też światło stałe, które może być używane na przykład jako pomoc do ostrzenia, albo można sobie go używać jako latarki, albo na przykład jeżeli ktoś używa z aparatem cyfrowym, to może sobie faktycznie nim doświetlić na jakichś wyższych czułościach. Tak jak się spodziewałem, moc tej lampki LEDowej jest taka mniej więcej do vlogowania podczas trzymania aparatu na wyciągnięcie ręki. Właśnie trzymam Sony na małym statywiku. Dodatkowo odchyla się, waży 43 gramy i ogólnie przypomina mi trochę taką maleńką lampkę, którą dołączano do zestawów do niektórych aparatów, które nie mają w zestawie lampy błyskowej. Na przykład mój nieodżałowany Panasonic GM5, którego sprzedałem i teraz żałuję, bo te aparaty osiągają szalone ceny. To w każdym razie on miał taką właśnie dołączoną w zestawie maleńką lampkę i troszkę to coś mi ją przypomina. Mam wbudowaną baterię. Ładuje się przez USB i według producenta wystarcza na 500 błysków. Nie sprawdzałem tego dokładnie, nie zrobiłem aż 500 błysków, a przynajmniej ich nie liczyłem. Jeszcze 2 fakty na temat lampki. Pierwszy występuje w wersji białej jeszcze, gdyby ktoś z jakiegoś powodu taką chciał. Oraz ma liczbę przewodnią GN8, co dla mnie nic nie znaczy, bo nie mam doświadczenia z lampami błyskowymi, więc po prostu zabrałem się za zwykłe, praktyczne testy. Najpierw sprawdziłem, jak takie maleństwo sprawdzi się do zdjęć właśnie z udających imprezę z wczesnych lat 2000, z których zdjęcia są z flashem prosto w twarz. Tylko że nie mam już 20 lat, więc zamiast na imprezę po prostu zaprosiłem do studia mojego kolegę Kirana. Kiran jest bardzo utalentowanym fotografem i koniecznie sprawdźcie jego zdjęcia. W opisie wrzucam link. Jeśli chodzi o parametry testów, to w studio była jeszcze jedna lampa światła ciągłego ustawiona na niską moc i ona dawała takie światło kontrowe i pomagała nam też w tym, żebyśmy się nie potykali o statywy w całkowitej ciemności.
aparat Nikon F75. Włożyłem do niego film Kodak Gold o czułości ISO 200. No i aparat był tak 1,5 metra, 2 metry od modela. Pierwszą serię zrobiłem z obiektywem 50 mm. No i zobaczcie, jak wyglądają te zdjęcia po kolei z różnymi mocami lampy. Dla porównania zrobiłem też zdjęcia na aparacie cyfrowym, bo może ktoś na przykład szuka takiej lampki do aparatu cyfrowego. Aparat to był Sony A7 III z pełną klatką, więc wielkość sensora porównywalna do Nikona F75 powiedzmy, który nie ma sensora, dlatego powiedzmy. No i patrząc na te zdjęcia wychodzi na to, że taki złoty standard to jest odległość właśnie 1,5–2 metry, pełna moc błysku, f4, 1/125 sekundy, no i ISO 200. Zauważcie, że na zdjęciach z pełną mocą błysku jest taki ciemny, niedoświetlony pasek na dole i on wynika z mojego błędu, ponieważ ja ustawiłem czas naświetlania na 1/125 sekundy, a dopiero potem dowiedziałem się, kiedy zobaczyłem te zdjęcia, że czas synchronizacji błysku Nikona F75 to 1/90 sekundy, więc jakby niecała klatka jest poprawnie naświetlona. Porada, czytajcie instrukcje swoich aparatów. Po obiektywie 50 mm zrobiłem ten sam test z obiektywem 24 mm. Odległość aparatu była podobna. Zauważcie, jak na tych zdjęciach zmienia się balans między właśnie lampą błyskową, a rozproszonym światłem pochodzącym od tej lampy światła ciągłego. Kiedy zrobiliśmy te zdjęcia testowe, to zrobiłem jeszcze trochę zdjęć takich bardziej swobodnych, gdzie po prostu używałem aparatu tak, jakbym go normalnie używał. I od razu widać, że używanie lampy błyskowej, takiej manualnej, wymaga trochę wprawy i doświadczenia. Na przykład po to, żeby pamiętać o zmianie siły błysku, kiedy podchodzi się bliżej, na przykład z szerszym obiektywem. Do jednego ze zdjęć odbiłem lampkę od sufitu, bo ma taką funkcję. Wydaje mi się, że to może zadziałać tylko w stosunkowo niedużych pomieszczeniach o równym, białym suficie. W studio, którego my używaliśmy, są takie panele jak w biurach i jeszcze są podwieszone panele rozpraszające dźwięk. No i wydaje mi się, że ta porowata struktura i nie do końca biały kolor zatrzymały bardzo dużo błysku, w związku z czym nie w każdej sytuacji sprawdzi się to odbicie od sufitu. To może być troszkę za słaba lampka do takich zastosowań. Innym scenariuszem, jaki przyszedł mi do głowy na zastosowanie takiej lampki, było używanie jej do wypełnienia w ciągu dnia, na przykład przy zdjęciach pod światło, albo żeby dodać blik w oku modela. No niestety nie miałem akurat na podorędziu żadnego modela, więc użyłem samego siebie. No i nie miałem też aparatu analogowego, więc zdjęcia robiłem znowu na Sony A7 III. No i stałem w parku i przez długi czas robiłem sam sobie zdjęcia. Najpierw zobaczcie serię półzbliżeń zrobionych na obiektywie 50 mm. Ja stałem dokładnie w odległości 1,5 metra od aparatu. Na moje oko połowa mocy daje fajny balans wypełnienia w takim scenariuszu, ale gdybym robił zdjęcia na analogu, to prawdopodobnie użyłbym lampki na pełnej mocy, bo z mojego doświadczenia wynika, że aparaty cyfrowe są szalenie wrażliwe na światło i z reguły, jeśli na przykład używam aparatu cyfrowego do mierzenia światła, zanim zrobię zdjęcie na filmie, to z reguły dodaję jedną przysłonę światła. I teraz druga seria zdjęć. Założyłem obiektyw 28 mm i stałem w odległości 2 metrów od aparatu. Tutaj wydaje mi się, że pełna moc błysku dodaje trochę wypełnienia, ale poniżej tego jest blik wokół, a wypełnienie jest bardzo, bardzo delikatne. Ogólnie stylistyka zdjęć pod tytułem lampa błyskowa prosto w twarz to nie jest do końca stylistyka, która do mnie przemawia. Możliwe, że nie jestem już w grupie demograficznej, do której ona ma przemawiać, ale wyobrażam sobie, że gdybym na przykład robił stylizowaną sesję zdjęciową, właśnie udającą taki nostalgiczny klimat imprez wczesnych lat 2000, to na pewno naaparatowa lampa błyskowa znalazłaby tam zastosowanie. A poza tym lampka tego typu jest tak malutka,
i stosunkowo niedroga, także naprawdę niedużo trzeba poświęcić, żeby mieć ją zawsze gdzieś tam w torbie fotograficznej, na wszelki wypadek, gdyby było całkowicie ciemno, a chcielibyśmy uwiecznić jakiś moment. No i wydaje mi się, że całkiem nieźle wygląda na aparacie. Na pewno mniej przyciąga uwagę niż porządny, profesjonalny flash, no i oczywiście ma też mniej możliwości niż taki flash. To było moje pierwsze, może troszkę niezgrabne podejście do fotografii analogowej z lampą błyskową. Na pewno przede mną jest jeszcze dużo nauki, bo fotografia z flashem to jest zupełnie inna bajka niż fotografowanie ze światłem ciągłym. Co wy myślicie o takiej fotografii z flashem prosto w twarz z aparatu? Czy to jakaś taka chwilowa moda jest według was, czy jest w tym coś ponadczasowego? Dajcie znać w komentarzach, a ja się żegnam i do zobaczenia następnym razem.